Album ten to zejście po schodkach w sam środek otchłani, by poczuć żar i potęgę rzeki przepływającej przez sam środek piekła. Obyśmy sobie stópek za bardzo nie przypalili. A albumem tym jest Damnation Rebel Souls. Damnation powstają w 1991 roku w Sopocie z inicjatywy Lesa, który jest głównym kompozytorem oraz autorem tekstów. W 1993 ukazuje się ich pierwsze demo pod tytułem Everlasting Sickness, w 1994 kolejne pod tytułem Forbidden Spaces, zaś w 1995 ukazuje się pełnoprawny debiut pod tytułem Reborn. Ten odcinek zaś będzie traktował o drugim ich albumie pod tytułem Rebel Souls, który jest utrzymany w konwencji death metalu. Nie ulega wątpliwości, że Rebel Souls jest już albumem kultowym. Pamiętam, gdy się ukazał, narobił sporo zamieszania na naszym rynku muzycznym. Otrzymywał pozytywne recenzje, a to za sprawą muzyki, która jest owiana aurą takiej tajemniczości. Zresztą ten album nie mógł się nie udać, skoro tworzyli go takie tuzy naszej sceny metalowej jak Les, Inferno, Bart czy Dagon. Tych pseudonimów chyba nie trzeba przedstawiać. Muzyka na płycie to czysta piekielna energia. Duże umiejętności muzyków sprawiają, że nie jest to prosta muzyka. Mamy tutaj bardzo dużo zmian tempa, ciekawych riffów oraz fantastycznych solówek. Wokal jest niski, gardłowy, ziejący nienawiścią do wszystkich ze zorganizowanych religii. W muzyce zaś czuć nawiązania do starego oldschoolowego death black metalowego grania i pierwszych płyt takich kapel jak Morbid Angel czy Decide. Widać to również w imidżu, skóry ponabijane ćwiekami oraz pieszczochy. Bardzo lubię klimatyczne intra, one również budują atmosferę tego albumu. To tajemne pomruki, mroczne inkantacje i transowe werble. Czasem pojawi się syntezator. Produkcja albumu jest mroczna, surowa i obskurna, ale dość unikalna. To również wyróżnia ich na tle konkurencji. Teksty są buntownicze, dużo tutaj piekła, demonów i krwi, jednak fajnie łączą się z muzyką, która jest przecież bezkompromisowym death metalem z naleciałościami blacku. W sumie sama muzyka jest bardzo różnorodna i oryginalna, więc cieszę się, że mam ją na swojej półeczce, mimo że płyta jest już troszkę zapomniana. Jest to klasyka naszego polskiego grania i można sobie od czasu do czasu odpalić, by poczuć na sobie żar języków piekielnych. To posłuchajmy teraz fragmentów płyty. Po 3-minutowym intro następuje iście piekielny atak kawałka Who Your God Is, w którym to miażdżące riffy, blasty perkusyjne oraz głęboki growl rozwalają nasze uszy na strzępy. Tekst zaś zwraca się bezpośrednio do nas z pytaniem, kim tak naprawdę jest Twój Bóg? Czy każe Ci się czołgać przed swoimi obrazami, zaś dzieci ognia zniszczą bałwochwalstwo i kulty wszelakie? Utwór tytułowy powala nas kapitalnymi solówkami i podkładami klawiszowymi, które wzbogacają przekaz, mówiący o mistrzach czasu czekających w chaosie, aby powrócić na oczekującą na nich ziemię. Są to zbuntowane dusze, a ich imiona są mieczami nienawiści. Azarath Waiting in Darkness to pokaz siły i mocy Damnation. To pierwszorzędna defowa naparzanka. Azarath czeka w ciemności, aby powrócić i zniszczyć świątynię fałszywego mistycyzmu. Jego przyjście poprzedzi kurier, który podłoży ogień do serc. I na koniec proponuję From the Abyssland. Jest kilka takich miniatur muzycznych na płycie. One bardzo wzbogacają apokaliptyczny przekaz zniszczenia. To tradycyjnie obejrzyjmy okładkę oraz wkładkę. Na stronie tytułowej jest zdjęcie lawy, która wypływa z wnętrza piekieł, gorąca, ognista, niszcząca wszystko, co napotka na swojej drodze.
to alegoria muzyki zawartej na płycie. W lewym górnym rogu logo Damnation, pod spodem tytuł Rebel Souls. Wkładka mojego digipaka wydanego w 2014 przez Witching Hour jest podzielona na 4 łamy. Po stronie lewej jest czarno-białe zdjęcie chłopaków, a na nim skład zespołu, informacje od zespołu, kto był producentem, gdzie płyta została nagrana i tym podobne. Na stronie zamykającej na tle ukrzyżowanego Chrystusa jest logo Damnation, tytuły utworów oraz logo wydawcy. Na stronie prawej czarno-białe zdjęcie Lesa oraz tekst do utworu Who Your God Is. Na następnej stronie czarno-białe zdjęcia chłopaków oraz teksty do utworów. Na czarnej płycie CD jest wydrukowane logo Damnation oraz tytuł Rebel Souls na czerwono oraz logo Witching Hour. Rebel Souls na pewno nie jest albumem łatwym w odbiorze. Trzeba mu poświęcić trochę czasu. Specyficzne brzmienie, mnogość pomysłów oraz połamane riffy powodują, że wymaga od nas koncentracji. Jeżeli jednak damy mu trochę czasu, na pewno na dłużej zagości w naszym odtwarzaczu i nie będzie nam się chciało go wyciągać, ponieważ brutalność wylewa się z każdego dźwięku. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!